Z początku w ogóle nie wiedzieliśmy nic. Coś się w tym Berlinie stało. Prasa zaczęła pisać o jakichś agentach imperializmu, którzy przeszli z Berlina Zachodniego do Berlina Wschodniego. Coś tam narozrabiali. Właśnie trudno zrozumieć, ilu tych agentów musiało być, żeby były aż takie skutki, o których warto pisać w prasie. Potem okazało się, że tam wyszły na ulicę czołgi. No, jednak radia tutaj słuchaliśmy na ogół w Warszawie. W dzisiejszych czasach ludzi trudno odciąć zupełnie od informacji. No dowiedzieliśmy się, że w pewnym momencie na budowie Stalin-Allee w Berlinie wielka aleja, która jest 5-10 razy, nie wiem ile razy powiększonym MDM-em warszawskim. Robotnicy z przyczyn ekonomicznych, jak to się wiele ruchów tutaj w krajach, w tych tak zwanych demoludach się zdarza, wyszli na ulicę i rozpoczęły się pochód, rozruchy, interweniowało wojsko sowieckie, czołgi, które zresztą pierwsza rzecz to odcięły Berlin Wschodni od zachodniego. Dla nas to było tutaj, dla mnie, moich przyjaciół, było bardzo szokujące. Po pierwsze, nie mieliśmy wątpliwości, że to nie chodzi o żadnych agentów. Jeżeli masowo wychodzą murarze po prostu na ulicę, to chodzi prawdopodobnie o coś innego. Nie mogliśmy zrozumieć, jak to jest, że to Niemcy coś takiego zrobili, podczas gdy nic takiego się nie działo w Warszawie, w Pradze, w Budapeszcie. Dlaczego akurat Niemcy? Skądinąd nam się zdawało, że właśnie w Niemczech jest to z wielu względów mniej prawdopodobne, chociażby dlatego, że mieli ten okres hitleryzmu za sobą i tam prawdopodobnie dosyć często mogło być, że ktoś mógł być oskarżony o to, że sam był Hitlerjugend, że ojciec był w partii hitlerowskiej, że nawet to, że był podoficerem w Wehrmachcie, mogło być na jego niekorzyść. To są elementy powodujące strach, elementy, które dużo rolę w terrorze u nas zawsze odgrywały, więc tak się wydawało, że w Niemczech tym bardziej to jest trudne i skomplikowane. Mogę tylko na korzyść i swoich kolegów powiedzieć, że różnie kombinowaliśmy i różnie tutaj główkowaliśmy, co to się stało. Tylko jednego byliśmy pewni, że to nie o żadnych agentów zachodniego Berlina chodzi, że wówczas jak po prostu przychodzą agenci, to coś innego się dzieje, a nie masowe rozruchy na ulicach.